Tak, dobra, jest. Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzę. Witam na kanale Bully96 w kolejnym odcinku z garażu wraz z moimi kolegami. Wojtek, cześć Wojtek, cześć. Kuba, Remek, Cześć. I Radzio, zwany Rambo. Tak wyszło. Tak wyszło, no. Ja się dopiero parę dni temu, czekaj na... Gdzieś się dowiedziałem, no już nie pamiętam. Ja. Słuchajcie, dzisiaj tutaj jak sami widzicie na podnośniku nowe motocykle. Ktoś może powiedzieć nowe twarze w garażu, ale tak nie jest. Mam nadzieję, że już za niedługo opatrzą wam się, że się tak wyrażę. No właśnie, koledzy, których przedstawiłem i będzie zdecydowanie wam łatwiej zaakceptować te zmiany. Ok, mamy 3 motocykle na podnośniku, tak jak powiedziałem, KTM zwykły, tak to można powiedzieć? Seria? Zwykły, tak? seryjny motocykl. Kuba, co tu jeszcze jest? Teraz ten? Erzberg i tamten? 6 Days. Spróbujemy, tak jak tu Radek chyba wcześniej zaproponował, że zaczniemy od tego najbiedniejszego za 40 000, nie? Ile kosztuje? 43 katalogowo. No to ten biedny motocykl, go spróbujemy omówić. To jedź, Radzio. Przód może, co tam są za wież? No jedź, śmiało. Zmianie dość sporo. Zacznijmy tutaj od zawieszenia może. Ja. Dołożyli tu takie ciekawe o-ringi. Czekaj, ja spróbuję, poczekaj dojechać tutaj kamerą. Tutaj. Te czerwone, tak? Tak. Jest to pomocne w ustawieniu zawieszenia. Równie dobrze można tym sobie drut z amortyzatora zdjąć, taki nalot. Tak. Co jeszcze? A tak szybciutko możesz powiedzieć, jak można ustawić dzięki temu amortyzator przy tej gumie? No oczywiście, no, obieramy sobie jeden punkt, przykładowo jakiś tam metrowy zeskok, półmetrowy. No. Zeskakujemy motocyklem i dobicie po prostu amortyzatora w ten sposób ustawiamy. Im niżej się kończy, przykładowo jest, żeby nie dobijało. W tym miejscu dobija przykładowo, jak już jest na samym końcu. Ustawiając sobie te zawieszenie, żeby było tak pół centymetra od dołu. I kliknięciami utwardzamy go, tak? Kliknięciami lub zmianą gęstości oleju albo settingiem. Okej. Trzeba to dodać, że jest setting zmieniony. Jeszcze raz, Kubuś. Według rocznika 2019 jest zmieniony setting. Tak? Tak mówią. Dobrze. Co jeszcze, Radek? Dyfuzor jest zmieniony. No tutaj przy tym dyfuzorze to warto by było się chyba chwilę zatrzymać i pochylić, W nie? tym miejscu jest taki smuklejszy. Jest karbowany, przez to jest mocniejszy, ale ciężej go wyprostować. Tak. Mocowania do ramy są zmienione. Tu jest mocowanie z góry, a w starym modelu było z dołu. I on już tak nie pracuje na tych mocowaniach, widać, nie? Tak nie No wpływa. Jest stabilniejszy, ale jednak zastosowali tam taką gumkę jest w środku. O chłodnicach, Remek. Chłodnice są niżej osadzone i smuklejszy ponoć jest ten motor. Nie wiem, czy byłoby tak dokładnie zmierzyć. Znaczy mierzyliśmy tutaj wcześniej centymetrami, różnie nam tutaj wychodzi, dlatego że od Wojtka... Nieznaczne, no. Dlatego, że od Wojtka motocykl jest tam, wiesz... Może to tymi plastikami troszkę. No. Pewno jest zwiększony przepływ. Co też jest uzyskane pompownie, tak jak Radek mówił. Prawdopodobnie są Tutaj też, tu widać już na ten... Pierwszy rzut oka. Na pierwszy rzut oka, no z dołu Że te raczej średnice nie. są Te większe? nie, O to tym są- mówisz? Tak. Tutaj, Dolotowe, tak? A dolne się nie zmieniło, bo tam według tego od Wojtka... Tak samo pompa jest większa. Pompa wody. Pompa wodna, no. Wirnik jest większy. Znaczy większe, mówimy o większych przepływach, Przepływ tak? jest I tym większy. samym rozumiem, że motocykl się nie grzeje, tak? Wydajniejsze chodzenie. Okej. Zmienili również kąt pochylenia tutaj cylindra. Jest troszkę bardziej do przodu, tam bodajże 15 stopni. Dzięki temu, Kuba? Jest lepsza trakcja na przednim kole. Czyli bardziej mamy dociążony przód. Tak, ma się prowadzić lepiej w zakrętach. Ja jako amator, no bo tak to należy powiedzieć, bym powiedział, że się tak człowiek nie zna na tym i tym samym mógłbym powiedzieć, że to jest takie niezrozumiałe dla mnie. Ale jeśli ktoś jeździ na nartach i nie pochyli się do przodu, no to wiadomo jak będzie jechał, nie? To tak prosto można wytłumaczyć. Dokładnie. Co jeszcze, Duża panowie? zmiana też... Czekaj, idę tam do cia. Czujnik ciśnienia powietrza tutaj jest dołożony. Na starym modelu był Komorze korbowe. Jest, raczej to też jest, nie tutaj jest ten drugi. Podciśnienia i ciśnienia w komorze. Aha.
I tutaj właśnie to ma dać to, że w górach, jak na dużych wysokościach jedziemy, że komputer lepiej odczytuje te dane i lepiej ustawia wszystkie ten trysk, tą mapę. A przedtem odczytywał tylko z tamtego i to przeliczał. Rozumiem. Tak samo mocowania tutaj silnika do ramy są zmienione. Tak na sucho siadaliśmy na nich. Kuba, czy on jest naprawdę taki, wiesz, smuklejszy? No czuć to, że jest różnica w porównaniu z poprzednim. Tak? Co prawda ty nie jeździsz na KTM-ie, ale na huście i jest węższy, tak? Jakby. Siedziałem na tym i czuć tą różnicę. Okej. Wiadomo też, że jak się na nowy motor siądzie, on jeszcze nie jest taki ubity, a więc według tej 19, jak się siądzie, na której się już jeździło, to też inaczej, nie? Wojtek tutaj też zauważył jakieś zmiany. Wojtuś, jakie to zmiany? Zauważyłem, że siedzenie jest na jednej śrubie, a nie na dwóch, tak jak było w 19 i w 18, Tak, 16. tak. Kiedyś było też na jednej, ale z dołu. No bo tutaj, mógłbyś Kuba pokazać to siedzenie, ten ZIC? Tam jest takie... Właśnie, bo w terenie jak z dołu było, to wiadomo, No, ale to było... O, tu nie jest, było tak, widać. tu jest taka tulejka chyba założona, nie? No, to No. przychodzi przez całe i Tu też to fajnie zrobili z tą elektryką, że to tu jest tak uporządkowane wszystko. wyciągnięte to jest do góry. Do bezpieczników jest łatwiejsze dojście do wszystkich. Przekaźniki były tam całkiem z dołu. Dużo gorsze dojście było Tu do jest tego. smuklejszy ten motocykl w tym miejscu. Jest Ale, bo tak mówimy co jest i zazwyczaj mówimy w samych superlatywach, Ale nie zobaczyliśmy podoba nam tutaj, się. no właśnie. Pokrywa. Może, no, mocowanie samo. Coś I sprawdzaliśmy to w tych innych Samo się modelach. otwiera. No i w tych innych modelach również jest O, jeszcze raz można nacisnąć. Nie wiem, czy to jest akurat feller tego modelu, czy w ogóle jako tako modelu. Ale no to nam się nie podoba, no. tak samo minusem jest minus. Czyli co takiego, Radek? Biegun tutaj ujemny akumulatora jest mocowany do ramy. Tym oto krótkim I co tu jest, wiesz, minusowego? Lubi się ta śrubka popuszczać, traci się masa na ramię i motocykl gaśnie. Zdarzyło się to niejednemu. Ja tak przypomnę, a propos tego, komu się to mogło zdarzyć. Nie wiem, czy Na pamiętacie, zawodach. nie wiem, czy pamiętacie taką sytuację, no jak ktoś ogląda telewizję, to oglądał i tym samym może pamięta. Emil startował w Super Enduro w Krakowie i motocykl mu, tylko nie wiem już czy na próbie, czy nieważne, motocykl na którymś kółku mu po prostu zgasł. I miał jeszcze kopnik, palił go i nie umiał go odpalić, nie? Tutaj tego kopnika nie ma, właśnie nie powiedzieliśmy o tym. No ale to zaraz, o minusie jeszcze, przepraszam Radek. No warto to dać na kleju w tym miejscu, żeby to się tam nie podkręcało. Ja. Pompa jest w innym miejscu, w baku. W tych Pompa paliwowa. Pompa paliwowa, tak. W starych Tak. modelach była tutaj od tyłu Tak przekręcana, Kurce też tam ponoć a tu jest z pozmieniali. boku. W pompie w środku już W pompie też coś tam pozmieniali. I tak samo brakuje kopki we wszystkich modelach 2020. Jakbyśmy się mogli na chwilę zatrzymać przy kopce, myśmy wybudowali kopkę, nie? Tak. Remek, w moim motocyklu. Ile tam zaoszczędziliśmy? No, 650 gram jakoś. Jakoś tak, no. No Ktoś tyle, może- tyle, ktoś- że tutaj właśnie przez to zastosowali alternator większy, żeby właśnie lepsze to ładowanie było. Wiadomo, jak się tam w górach jedzie długo i się jeszcze ma wentylator dołożony, to wiadomo, że tego prądu jednak trzeba dużo. Dużo zasypaliśmy cukrem. Bardzo. Nie, trochę. Dobra, czy my mamy ten słuchajcie, nazwijmy to, no, ten biedny, czyli ten podstawowy model omówiony, czy jeszcze coś? Jeszcze najwidoczniejszy. Ja. I co też opisują, jest tu zmienione w zbiorniku oleju mocowanie, co też właśnie porównywaliśmy z tamtym od Wojtka z 2019. Bo w tych pierwszych modelach zdarzało się, że pękało to mocowanie z przodu. Później już to poprawili, no a tu widać jeszcze to zmienili. Widocznie ma to dać to, żeby nie pękało to. Bardzo widoczne też jest brak tego plastika na tłumiku, też przez to zaoszczędzili wagę. No niby niewiele, ale zawsze tam jakieś 50-100 gram, nie? Materiał jakiś tych rur w środku tych tłumika też jest zmieniony. I ja. Nie, o dyfuzorze. My już mówiliśmy. Słuchaj, ty kupując powiedzmy Remek taki motocykl, dalej do zbiornika byś lał olej? Tak. Tak? Bo? Leje w skwarnie, no i sprawdziło się tam.
Bo wymieniałem tłok przy 75 bodajże. Każdy lej. No i idealnie. No, każdy tutaj z obecnych w garażu, ale nie każdy, wiecie, na rynku, nie? No. Już nawet już tam w Nawet- artykułach Teraz już nawet KTM już zalecają, jeżeli ktoś tak lubi ostro jeździć, żeby dolewać tam te 0,5%. Powinno się. 0,5% na zbiornik. Dobrze, znaczy na zbiornik. 0,5% to 0,5%. Żeby wprowadzić taki moduł, żeby sobie można było samemu zwiększyć tą dawkę, no ale to jeszcze jest nam W planach. w planach. Dobrze, no to co, płynnie może przejdźmy do Six Daysa i zobaczymy, co tam jest więcej, czego tutaj nie ma, tak? Hopy. No. Dobra, idziemy. Ja sobie jeszcze może tą kamerę jedną przybliżę. O, i tak będzie lepiej. A na koniec wisienka na torcie. Wisienka na torcie. Na koniec oczywiście, no tak, wisienka na torcie. Czekaj, jeszcze podejdę. O, tak będzie dobrze teraz chyba. Żeby on był na pierwszym planie, ten Six Days. Spoko. Kubuś, a tamtą kamerę mógłbyś jeszcze też jakoś ustawić? Byliśmy na nalepce na nalepce. No, to nam się nie podoba, no. Nalepka na nalepce to nie powinno tak być, Nalepka na nalepce, no jedna jazda po lesie i tej nalepki nie ma tu pewnie. nie? Trzeba jeździć po lasach bez drzew, no. Takie też są. po lasach przecież. No właśnie. Dlatego właśnie się jeździ szybko. Bo nie Państwowy. Dobrze. Zapomnieliśmy jeszcze powiedzieć o tych przewadach, które tu są przy ramieniu. No, Że zmieniamy. są poprawione w tych Wiązka modelach. cała. Wiązka jest luźniejsza. To dojdę tam, żeby to To było, jest wiesz. to samo. Ja wiem, ale wiesz, no We wszystkich zgodnie z modelach zasadą. jest to samo. Czy to jest luźniejsza? W tych starych modelach to nawet palca nie szło wcić, jak I kierowca przez to? był skręcono. Przez to te kable się tutaj łamały w tym miejscu, trzeba było to przedłużać, lutować, cudować z tym. No i tak samo ten plastik jest dołożony, tutaj jest takie całe Tego nie było, tego prowadzenie mocowania, do tego, no. no i dłuższe przewody. Tak jest. Tam możesz pokazać właśnie w starym. Nie ma tego po prostu. Dobrze. Do Six Daysa przejdziemy, nie? Hopy, tak jak my mówili. To co, Radzio, zaś od przodu? Do 20. Do 20, no. Ten motocykl kosztuje katalogowo 45 919. Czyli jest droższy o jakieś 2000 zł? Niecałe. 1400 zł, z tego co dobrze widzę i czytam. Jest to Six Days Portugal. Portugal. No. 2400 różnica jest, ja? 2400. No tak zawsze, mniej więcej zawsze. Dobrze, z przodu są jakieś zmiany? Z przodu jest tak, tarcza pływająca, Tak, Radek. w serii jest seryjna. Tak. Zawias? Na amortyzatorach dodali wstępne napięcie sprężyny. Zawias ten sam. Zawias jest ten sam. Kute półeczki. Z settingiem może się tutaj delikatnie różnić. Kute półki, nanodowane na złoto. Co jeszcze? Co jeszcze tutaj dołożyli w Six Daysie? No okleina wiadomo. Wentylator? Wentylatora niestety nie dołożyli. Nie było. Wentylatora nie dołożyli. Z takich ciekawszych wydech jest zmieniony. Podobno jest lżejszy o 300 gram. No on czy- tak, ale on tak troszeczkę wygląda, ten wydek jakby był, jak się to mówi, no... Znaczy on kształtem jest... Karbonowy, tak? Dobrze mówię? Kształtem jest jak Akrapowicz. Ja? Tak podobny jest, no. Nawet są napisy od środka. Napisy gdzie? Trzeba było przetłumaczyć. This product is designed for use for closet. No, nie dopuszczone Dla do... zamkniętych, no. No właśnie. Jeszcze raz. Co tam pisze, Kubuś? Czy nie jest dopuszczony do ruchu drogowego? No, czyli on tylko wiesz. Czyli Tak jak w prasówce. Czyli tam, kaj my jeżdżymy, to nim można, to jest zarąbiste. Ale co jeszcze, bo mało tych zmian Ale jakoś. rzecz właśnie, której tam nie powiedzieliśmy, te motylki, tak mała rzecz, ale te motylki zmienili, dużo wygodniejsze do Niż? ustawiania. Te stare trójkątne takie bo tam- były. tam palcem nie można Palcami było. jeszcze w rękawiczkach to w ogóle czasami się nie dało, a tutaj tak. Co jeszcze, Hopy? kierownica z motywem no, Six Daysa. No półki, ale czekaj, jeszcze coś? Siedzenie jest inne. Zębatka jest z Proxa pewnie, tak? Czy co? Tak, inne tak. przede wszystkim. Zębatka, osłona pod silnik, nie to wiadomo. Też jest dołożona, tak. Plastikowa. Ale Zębatka. dosyć mocna, dosyć mocna. Tyle? Mapy. Mapy? No mapy są. Mapy. Przełącznik ma? A tam nie ma przełącznika map? Nie, w serii nie ma.
No i wszychno. Wszystko, to może teraz... I należy zwrócić uwagę, nie wiem czy tutaj... O, ja... Poszyjcie jeszcze siedzenia no, z takich rzeczy. I rama tutaj jest koloru pomarańczowego, a w serii czarna, nie? No i w sposób płynny możemy przejść niby do tego najważniejszego motocykla, który tyle wywołuje emocji u ludzi. Ceną, tak, ceną i jeszcze raz ceną. No, cena czyni cuda. I tutaj takie cudo mamy na podnośniku. To od przodu może. I ja, od przodu. Od przodu. Felgi Dida jest troszkę zmian. No, anodowane na złoto, niple i piasty. W serii są standardowo srebrne. Lagi tak samo jak w serii, bez tego napięcia wstępnego. To mogli dołożyć, no. No mogli, za ta cena. No. Nie, to by trzeba było dopłacić za to. Pewnie ja. Handbary są mocniejsze. Nie jest to aluminiowy rdzeń, to jest Kubuś, plastik. gdzieś tam jest, wiesz, ja jak zwykle rozkazuję, ale od razu przy takich handbarach chciałbym pokazać te metalowe, które kupiliśmy, nie? No. O, przepraszam. No dosyć takie porządne wyglądają. No, wiadomo jak się mocno uderzy. Tu jest cały czas, wiecie, cały czas pytania w handbarach czy bez handbarów, Mało nie? miejsca tu zrobili w tych handbarach, jest tu strasznie wąsko. Tu mało miejsca jest Strasznie ciasno. ciasno jest. No. To już każdy musi sam zadecydować, czy w handbarach, czy bez. Tu No. jest akurat starszy model tych handbarów. I tu widać, że jest więcej tego miejsca. Natomiast- Że w razie czego ręka ma gdzie tutaj. No to masz rację, natomiast wiesz co mi się tu nie podoba, nie? Że te plastiki bardzo lubią odpadać, bo mocowanie tego jest słabe, nie? Odkręca się to. No. Dobrze. Co my tu jeszcze mamy, hopy? Z takich ciekawszych rzeczy jest tu zbiorniczek wyrównawczy w ramie. Tam jest schowany. Tylko w modelu Ellsberg został zamontowany, ani w serii, ani w Six Daysie nie jest zamontowany. Ale Można go założyć. Spare partsa dokupić. Niecałe 200 zł. czy to, co nam to Wkłada daje? się go tutaj od dołu do ramy. Trzeba dyfuzor zdemontować i włożyć. Kuba, co nam to daje zamontowanie takiego zbiornika wyrównawczego? Teoretycznie Pytania są miejsce idiotyczne. gotować silnik. I w Sherco chyba się to sprawdziło. Tak jest, no bo tam nawet ja jeździłem, wiesz, bez wentylatora, a No woda się przelewa, no a po prostu jak płyną Magdzie. to z powrotem ją ściąga do chłodnicy. Tak samo jest zamontowany wentylator, tylko w wersji Ellsberg. No Nawet tak. Six Days tego nie ma. Tak. Wszystkie anodowane takie dodatki, korek wlewu oleju, osłona pompy wysprzęglika, tutaj jest osłona wysprzęglika. Z drugiej strony, nie? Tak. Też jest anodowana. Osłona jeszcze tylnie. Ja ci przerwę i tak jeszcze a propos, wiecie, limited edition, nie? No wydawało mi się, że limited edition, czy limitowana wersja to powinna być faktycznie limitowana. A jeśli ja te rzeczy mogę sobie dokupić, tak? Mogę sobie dokupić w Fireparcie, Tak. tak? Jedynie rozumiem, czego nie mogę dokupić, to... Nie da się dokupić plastiku. No to... Jeżeli nie jesteś właścicielem. No ja rozumiem, no to gdzie tu jest jakaś, wiesz, limitowana wersja? No nie czuję tego. powinien być Powinna gdzieś być numer, na tak, ramię tak powinien jak być. w becie, jakaś taka blaszka przynitowana. Tak, 50, tak, tak. 500, coś takiego. Tak, no. I roku było na kaskach tak samo. Tak. No bo nie wiadomo, czy jest 500 sztuk na świat teraz. Zastanawialiśmy tutaj się tak przed nagraniem i uważam, domniemamy, ja tak się domyślam, że ich jest więcej, albo będzie ich więcej niż 500 na świat, bo jak sobie tak na logikę człowiek pomyśli, w Polsce miały być 2, już z tego wiemy, że jest w Polsce więcej niż 2, w innych krajach, a Polska jest małym rynkiem, to przecież, no na pewno jest ich więcej niż 500, no ale to już jest inna sprawa. No nasza sprawa, tylko my nie mamy na to dowodów, czy tak jest, czy tak nie jest. My się domyślamy, że tak nie jest. Okej. Tutaj rama też jest pomarańczowa, jak widzicie. Remku, co jeszcze? Nie wiem, czy o tej osłonie już... Nie, Tutaj nie, jest jeszcze nie. dodatkowo osłona, żeby nie uszkodzić prowadnicy. Nie wiem, jak się to będzie sprawdzało w terenie. Jednak mogło być to może jeszcze niżej trochę. No na pewno coś to da. Bo często tutaj wahacze są porysowane. No Tak akurat... samo z drugiej strony natarcie też jest. To się... Czy mówiłeś o tym, czy nie? Nie. Ta osłona, no. Całe te kopyto też jest zmienione. Jest z fryzowanego aluminium i jest dołożona ta płetwa też, żeby nie uszkodzić tarczy. I cenówkę Ta ma. tarcza już sama w sobie to jest ta przeciwbłotna. Na czym to polega przeciwbłotność tej No tarczy? nie wchodzi tutaj błoto też Klocki na dłużej wystarczają. w te otwory. No i też sama w sobie jest mocniejsza, nie? Jak jest taka lita. No i tylko Ellsberg ma Metzelera Softa z tyłu.
O. Nie, jeszcze ten no. Ale tam jest twardy. Znaczy nie wiem jak was, ale na jakiej oponie jest ten motocykl, to mnie w ogóle nie kręci. Znaczy, no ale jeżeli na przykład masz kupić zwykłego czy Six Daysa Tak. i już na samym wstępie, no nie wiem, ja na tych oponach Na tym się na pewno nie jeżdżę. No źle się jeździmy. To już na samych oponach ile musisz dołożyć. No, I to już ta różnica, te ale 2,5 my nie, tysiąca? my za darmo mamy opony, to co to Aha, no właśnie. A to nie. No nie, ale już z tego Nie, 2,5 oczywiście, tysiąca ale już oczywiście, wyrobi oczywiście, 1800. Jak się oczywiście. tak człowiek zastanowi, wtedy czy wybrać Six Daysa czy zwykłego, no to ja na pewno Six Daysa bym wybrał. Kubaty? Dokładnie tak samo. Ale masz nieograniczony budżet. Ja bym się Husqvarna. No, ale My się dogadali. to wiadomo. Jakby my zaprosili jeszcze kogoś tam z południa, to by wziął beta, nie? Tak, słuchajcie, ten film nie odbyłby się, bo ja chyba nie mówiłem tego na samym początku, gdyby nie firma Eurorider i to trzeba wspomnieć jak najbardziej. Michał, bardzo Ci dziękujemy, że nam użyczyłeś tych 3 motocykli. Może poskładamy? Tak, poskładamy, proszę się nie martw, nie będzie żadnej ryski, tak jak one tutaj przyjechały, tak odjadą w całości. A na koniec każdego odcinka oczywiście malutki konkurs. A wcześniej niż ten konkurs ogłoszę, chciałem jeszcze powiedzieć, że zwycięzcą do odcinka z wjazdu na garaż do Damiana Musiała jest Maksym Maślak. Taką osobę wybrał Damian. A dzisiejszą nagrodą, czy też nagrodami, co jest tam nagrodą, Remek? Pokolorowani. Czapeczka, taka czapeczka jak widzicie z KTM-a, jak również z Euroridera t-shirt. I właściciel tej firmy, czyli Euroridera, prosił mnie, aby zadać w jego imieniu takie pytanie, czyli w którym roku powstała firma, albo też inaczej, w którym roku powstał salon w Katowicach firmy Eurorider. Michał, raz jeszcze Ci dziękujemy. Panowie, jakbyście mogli się gdzieś tam bliżej przybliżyć, bo kończymy. Dobra, ja obok mojego. Ja. Ale czekaj, bo ty już porozbierane trzeba. No to skręcimy już poza kamerami. Panowie, bardzo Wam dziękuję. Uśmiechy na twarzy, kciuchy do góry. Trzymajcie się. Hej!